Good morning. Dzień dobry. It's not good afternoon yet. Good morning. To nie jest dzień dobry po południu, tylko dzień dobry jeszcze rano. It's wonderful to be here. Thank you for the honor. Dziękuję bardzo, że mogę tutaj być. To jest niezwykły przywilej. Greetings from the UK, Fusion UK. Przewożę wam pozdrowienia od Fusion z Anglii, z Wielkiej Brytanii. I just in the few minutes that we have, I wanted to share something that is very close to our hearts at Fusion UK. Mamy parę minut jeszcze wspólnie i chciałabym w ciągu tego krótkiego czasu podzielić się pewną myślą, która jest bardzo bliska sercu Fusion, które pracuje w Wielkiej Brytanii. Could you turn with me to Exodus chapter 33? Czy możecie razem ze mną otworzyć Księgę Wyjścia, drugą Księgę Mojżeszową, rozdział 33? One of my heroes in the Bible is Moses. Mojżesz jest jednym z moich bohaterów biblijnych. I love the relationship that he has with God. Ja bardzo lubię, bardzo mi się podoba relacja, jaką on miał z Bogiem. If you watch from the burning bush right the way through, jeżeli przyjrzycie się jego podróży, poczynając od jego spotkania z Bogiem w krzewie płonącym i dalej, you see a very open and transparent relationship between Moses and God. Zobaczycie, że między Bogiem a Mojżeszem była taka relacja bardzo otwarta i bardzo przezroczysta. And it didn't start off so smooth. Ale to nie przyszło łatwo. But by the time we come to chapter 33, lecz w tym momencie, kiedy dochodzimy do rozdziału 33, we have two conversations between Moses and God. Znajdujemy w nim dwie rozmowy Mojżesza z Bogiem. And in the middle you have the context of those conversations. I pomiędzy tą jedną i drugą rozmową znajduje się kontekst całej tej konwersacji. In verse 11 we get to see a beautiful description of this relationship. I w wersecie 11 tego rozdziału znajdziemy przepiękny opis właśnie tej relacji. The Israelites have come out of Egypt and they're in the wilderness. Sytuację mamy następującą. Izraelici wyszli z niewoli z Egiptu i znajdują się na pustyni. They've set up camp and everywhere they set up camp they've got the tent of meeting at this point. Oni rozbili się obozem w pewnym miejscu, a mieli taki zwyczaj, że tam, gdzie rozbijali obóz, tam stał też namiot spotkania. And the tent of meeting is outside of the camp. I namiot spotkania znajdował się zawsze poza terenem samego obozu. They haven't built the tabernacle yet. Jeszcze to nie był moment, kiedy była postawiona tam skrzynia przymierza. And whenever Moses wanted to go and speak with God, whenever anybody wanted to go and speak with God, they would go to the tent of meeting. Ale namiot spotkania to było takie miejsce, do którego ktokolwiek mógł się udać i Mojżesz tam często chodził po to, żeby porozmawiać z Bogiem. But specifically when Moses went, the cloud descended. Ale kiedy Mojżesz wchodził do tego namiotu spotkania, na namiot zstępowała chmura. And the cloud was the indication of the presence of God. I ta chmura oznaczała, że przyszła Boża obecność na to miejsce. And it says that Moses spoke with God face to face. I czytamy o tym, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. As friends speak to one another. Tak jak przyjaciele ze sobą rozmawiają. Later on in the book of Numbers, we have God telling off a couple of people. I w innym miejscu w Biblii, w Księdze Liczb, w 4. Księdze Mojżeszowej, czytamy o tym, jak Bóg mówi pewnym ludziom. And God himself describes Moses as his friend. Kiedy Bóg mówi o Mojżeszu i sam Bóg nazywa Mojżesza swoim przyjacielem. I hope, I would love God to see me as his friend. Bardzo bym tego chciała i mam nadzieję, że tak jest, aby Bóg patrzył na mnie jako na swojego przyjaciela. But how good of a friend am I to God? Ale zadaję sobie pytanie, jak dobrym przyjacielem Boga ja jestem? Yeah, is that a good question? To jest dobre pytanie? We often think of God being our friend, but what about us
being friends of God. My często myślimy o tym aspekcie, o tym, że Bóg jest dla nas przyjacielem, ale jak bardzo my sami jesteśmy Jego przyjaciółmi. What does that look like? Jak to wygląda? Now, in this chapter, the first conversation, we actually have God saying that He is not going to go with the people into the promised land. Na początku tego rozdziału znajduje się pierwsza rozmowa Mojżesza z Bogiem i Bóg właściwie mówi Mojżeszowi, że nie uda się w dalszą podróż z ludem Izraela. Because he's so fed up with them, he said, I'm going to destroy you if I go. Dlatego, że on ma już ich serdecznie dość. I on mówi, jeżeli ja z wami wyruszę, to ja was będę musiał zniszczyć. I'm simply going to send an angel with you and he'll make sure everything's okay. Ja zostaję, ale wyślę mojego anioła z wami i on zadba o to, żeby było wszystko dobrze. And then the second conversation, starting in verse 12. A później mamy drugą rozmowę, która rozpoczyna się od wersetu 12. We have Moses now talking with God. Widzimy Mojżesza, który rozmawia z Bogiem And he says, look, i mówi tak, no słuchaj, you have said that I have found favor with you. Mojżesz mówi tak, zauważ proszę, powiedziałeś, że znalazłem łaskę w twoich oczach. You have said that I should lead these people into the promised land. Powiedziałeś mi, że ja mam wprowadzić ten lud do ziemi obiecanej. But you haven't told me who will go with me. Ale nie powiedziałeś mi, kto ze mną pójdzie. Now, actually, God had said who would go with, because he was going to send an angel with him. Tak właściwie to Bóg powiedział Mojżeszowi, kto z nim pójdzie, ponieważ powiedział, że wyśle z nim anioła. But here we have Moses saying, no deal. Ale Mojżesz innymi słowy mówi, nie ma mowy. Okay, he's looking for a different answer. A on po prostu domaga się innej odpowiedzi. And he says, if I have found favor in your eyes, I mówi tak, jeżeli darzysz mnie przychylnością, show me your ways pokaż mi swoje drogi, so that I can continue to be in favor with you. abym dalej mógł cieszyć się twoją przychylnością. Because then later in the conversation, he's saying, if you don't go with us, we're not going to survive. Bo jeżeli ty z nami nie pójdziesz, mówi Mojżesz, to my nie przetrwamy. And how will people know that we are your people if you are not with us? A skąd inne ludy mają poznać, że jesteśmy twoim ludem, jeżeli ciebie z nami nie będzie? Now, two things I want to say. One is that favor is not taken for granted. I chciałabym tutaj powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza z nich to, że przychylność i łaska to nie jest coś, co nam się należy. I think we can take grace for granted. Przychylność nie jest tym, co nam się należy. My często w taki sposób traktujemy łaskę. But favor is different because the Bible talks about people growing in favor. Natomiast przychylność jest czymś innym, dlatego że czytamy w Biblii o różnych ludziach, którzy wzrastali w przychylności. Even Jesus grew in favor. Nawet o Jezusie jest powiedziane, że On wzrastał i zdobywał coraz więcej przychylności. And we see people losing favor. I widzimy w Biblii też przykłady ludzi, którzy tracili tę przychylność. And Moses is onto this. I Mojżesz jest tego świadomy. He knows that just because he has favor with God now, I on wie, że to, że teraz ma przychylność u Boga, it is not guaranteed. to nie jest żadna gwarancja. And he doesn't know why he has favor. I on nie wie do końca, dlaczego cieszy się tą przychylnością. So he asks God, show me your ways. Dlatego mówi do Boga, proszę pokaż mi Twoje drogi. So that I may know your ways and stay in your favor. Abym mógł rozumieć Twoje drogi, Twoje postępowanie i abym mógł pozostać w Twojej przychylności. And it's not just about knowing up here, I tu nie chodzi tylko o wiedzę intelektualną, but he knows that it's about knowing God's ways and expressing those ways, harmonizing with those ways, acting according to those on ways. wie, że to chodzi o takie prawdziwe, głębokie, osobiste poznanie, o doświadczanie tych Bożych dróg, o bycie z nimi w harmonii, w zjednoczeniu i działanie w oparciu o nie. And God responds to that request. I Bóg odpowiada na tę prośbę. He says, okay, I mówi, dobrze, I will come with you. ja pójdę z Tobą. Twice he says it in this conversation. W tej rozmowie Bóg mówi to 2 razy, dwukrotnie. Moses changes God's mind.
Mojżesz zmienia Boży zamiar. We have God responding to the heart of a man who says, I want to know you. Widzimy tutaj, jak Bóg odpowiada na pragnienie serca człowieka, który mówi, Boże, ja chcę Ciebie poznać. I'm not going to just tell you my ways. I ja nie powiem Ci tylko o moich drogach, ja nie tylko je Tobie oznajmię. I am going to show you my ways by walking with you. Ja pokażę Tobie moje drogi, idąc z Tobą, tymi drogami. So that in every situation, on every day, W taki sposób, że w każdej sytuacji, każdego dnia I will be with you będę z Tobą and I will be showing you how I want to deal with this situation. i będę szedł razem z Tobą i będę Tobie pokazywał, w jaki sposób ja chcę zadziałać w danej sytuacji. God calls us, He desires us to walk with Him. He wants us to desire Him to walk with us. I Bóg chce chodzić razem z nami. On pragnie tego, aby razem z nami chodzić Jego drogami i On chce, aby w nas było to pragnienie podążania z Nim Jego drogami. It's not enough just to come and experience God on a Sunday. Nie wystarczy przyjść tylko w niedzielę na nabożeństwo i doświadczyć czegoś z Boga. Remember, for Moses, it's not enough to be able to see God face to face and Pamiętajcie, speak to Him. dla Mojżesza nie było wystarczające to, że on widział Boga twarzą w twarz i rozmawiał z Nim twarzą w twarz In the tent of meeting. w namiocie spotkania. He wants more On than that. chciał więcej tego doświadczenia. Oh, that blows my mind. To po prostu nie mieści mi się w głowie. And God responds to that. And even then, we come to verse 18. I Bóg odpowiada na to pragnienie Mojżesza i nawet wtedy widzimy w 18 wersecie. At this point, God has already promised that He will walk with Moses. Bóg już obiecał Mojżeszowi, że on z nim pójdzie w tę podróż dalej. And now Moses says, A Mojżesz w tym momencie mówi, no dobra, show me your glory. ale teraz pokaż mi Twoją chwałę. And what does that mean? I co to znaczy? He wants to, glory in the Bible Kiedy czytamy o chwale w Biblii, means the intrinsic whole nature of a person or a thing. to mamy na myśli taką głębię istoty danej osoby, głębię natury danej osoby, o której mówimy. So when Moses asks to see God's glory, he's pushing in for more. Więc kiedy Mojżesz mówi do Boga, pokaż mi swoją chwałę, to oznacza, że on naciska na Boga, napiera na Niego po to, żeby Bóg dał mu więcej z siebie. I want to see and know all of you, God. Bo Mojżesz mówi, ja chcę oglądać w Tobie i chcę znać wszystko, co się Ciebie tyczy, Boże. He must have known that even when he was speaking to God face to face, Kiedy rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, that he wasn't seeing the whole of God. He wasn't experiencing all of who God is. mimo że tego, że on rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, on był świadomy tego, że on jeszcze nie widzi wszystkiego, że on jeszcze nie ma tego prawdziwego poznania, tego, kim Bóg jest naprawdę w głębi swojej istoty. But he's hungry. He's hungry. He wants to know God, all of who God is. I w Mojżeszu jest wielkie pragnienie i jest wielki głód tego, aby poznać Boga w pełni tego, kim Bóg jest. And I love God's response to I this. ja kocham Bożą odpowiedź na tę prośbę. He says, okay, Bóg mówi, dobrze. I will let all my goodness Bóg mówi, ja sprawię, że cała moja dobroć pass before you, przejdzie przed Tobą. and I will declare my name. I ja ogłoszę nad Tobą moje imię. And we know that for the Hebrew, the name is
a representation of the whole of the character of the person. I my wiemy o tym, że w hebrajskim, że dla Hebrajczyków imię jest reprezentacją pełni tego, kim jest dana osoba. And I love this. I don't understand it, but I love this tension that there is. I ja tego nie rozumiem, ale ja naprawdę kocham to takie napięcie, które jest odczuwalne w tej opowieści. Because on the one hand, nobody can see and encounter God in all his fullness. Bo z jednej strony nikt nie może spotkać się z Bogiem, doświadczyć pełni tego, kim Bóg jest, pełni Jego natury i przeżyć. But God responds to the heart of the person who wants to push through anyway. Ale Bóg odpowiada na pragnienie serca osoby, która naciska i która napiera pomimo tego, że to może się zakończyć śmiercią. And this is what Moses is after. I właśnie tego pragnie Mojżesz. He knows that for himself, what God has called him to do, he cannot do unless he knows God. I on wie, że aby wypełnić to zadanie, które Bóg przed nim postawił, które jemu wyznaczył, on potrzebuje wiedzieć, kim jest Bóg, potrzebuje go poznać, nie jest w stanie tego zrobić sam. He knows that if God doesn't go with them, On wie, że jeżeli Bóg z nimi nie wyruszy, the fullness of God's purposes will not come to pass. nie wypełnią się Boże obietnice w całym ich wymiarze. So he knows he must know God so that he can stay in favor with God, so that God can be with them. I on wie, że on potrzebuje poznać Boga po to, aby pozostać w Bożej przychylności, po to, żeby Bóg mógł z nimi iść dalej. Okay, we're out of time, but I want to just say Już kończy nam się czas, ale chcę jeszcze coś dodać. When God, in those verses right to the end of chapter 3, God tells Moses what he's going to do. W tym rozdziale, kiedy czytamy do końca, widzimy, że Bóg mówi Mojżeszowi, co zamierza zrobić. And then you go into chapter 34. I potem zaczyna się rozdział 34. And there we have God doing it. I tutaj widzimy, jak Bóg robi to, co powiedział, że zrobi. And it is beautiful. I to jest przepiękne. What God says. To jest przepiękne to, co Bóg mówi. And we have God describing himself. Mamy tutaj Boga, który opisuje samego siebie. And this is his response to Moses' request to see God's glory. To jest Boża odpowiedź na prośbę Mojżesza o to, aby mógł zobaczyć Bożą chwałę. And God says, I Bóg mówi, this is what I am like. taki właśnie jestem. I am compassionate. Jestem pełen współczucia. I am merciful. Jestem miłosierny. I am just. Jestem sprawiedliwy. I forgive. Jestem przebaczający. I also punish. Ja również karzę. But the forgiveness and the love goes for 10 generations. Ale przebaczenie i miłość są na 10 pokoleń. Which more than wipes out the punishment which goes for 4 generations. Natomiast kara jest tylko do 4 pokoleń. Dlatego miłość i przebaczenie, łaska i przebaczenie wymazują tą rzeczywistość kary. And the rest of the Bible is a demonstration and an explanation of what God is like. I cała reszta Biblii, to o czym czytamy, to jest wyjaśnienie i to jest komentarz do tego, jaki jest Bóg. And then we come to Jesus, of course. I oczywiście w tej historii spotykamy się z Jezusem. And we look at what does it mean to glorify God. I patrząc na Jezusa, widzimy, co to znaczy uwielbić Boga. And what it means to glorify God. A to, co to znaczy uwielbić Boga, is to say, to po prostu powiedzieć, with our lives, with our choices, with our actions, to jest mówić naszym życiem, naszymi decyzjami, naszym postępowaniem. This is what God is like. Taki właśnie jest Bóg.
This is our mission. To jest nasza misja. The catechism in England says Jest takie słowo katechizmu anglikańskiego, says that the chief end of man gdzie jest napisane, że ostatecznym celem każdego człowieka is to glorify God and to enjoy him forever. jest uwielbić Boga i radować się Nim na wieki. Moses shows us that we cannot glorify God unless we know who he is and what he's like. I Mojżesz pokazuje nam, że my nie jesteśmy w stanie uwielbić Boga, oddać Jemu chwały, jeżeli nie wiemy, jaki On jest, jeżeli Go nie poznamy. And we can only know who he is and what he is like if we are in an intimate relationship with him, walking with him day by day. A możemy poznać to, jaki On naprawdę jest, tylko wtedy, jeżeli mamy osobistą, intymną relację z Nim i chodzimy z Nim każdego dnia. And it is only then that we will be able to glorify God. We'll be able to say with our lives and our choices, this world is what God is like. I tylko wtedy będziemy w stanie powiedzieć naszym życiem, naszymi wyborami i postępowaniem: słuchaj, świecie, taki właśnie jest Bóg. And so our mission in Fusion in the UK, Więc naszą misją dla Fusion w Wielkiej Brytanii, in every community where we are, w każdej społeczności lokalnej, w której działamy, we look for the absence of the glory of God. to jest szukanie miejsc, w których brakuje Bożej chwały. And we say, okay, God, how do you respond to this? I kiedy znajdujemy takie miejsce, w którym brakuje Bożej chwały, mówimy: Panie Boże, jak Ty teraz chcesz odpowiedzieć na ten brak? How can we glorify God here? Jak możemy uwielbić Ciebie, Boże, w tym konkretnym miejscu? God, what would you do in this situation? Boże, co Ty byś zrobił w tej konkretnej sytuacji? How do you want this school to function? Jak chcesz, aby funkcjonowała ta szkoła? How do you want our community to connect? Jak chcesz, aby ludzie byli ze sobą powiązani w tej społeczności lokalnej? How do you want the poor to be cared for? Jak Ty chcesz, aby ludzie ubodzy doświadczali troski? How do you want the widows and the single parents to be cared for? Jak chcesz, abyśmy troszczyli się o sieroty i o wdowy i o rodziców samotnie wychowujących dzieci? How do you want the businesses to be run? Jak chcesz, aby prowadzone były biznesy? How do you want the local authority to respond to our community? Jak chcesz, aby lokalne władze odpowiadały na potrzeby społeczeństwa? And the answer to that question tells us what our job is. I odpowiedź na to pytanie pokazuje nam, jakie jest nasze zadanie. And it tells us how we should pray. I pokazuje nam, w jaki sposób mamy się modlić. We can't get those answers unless we are walking with God, listening to him, speaking and hearing his voice and his heart. Ale nie będziemy w stanie usłyszeć tej odpowiedzi, jeżeli nie będziemy żyć z Bogiem na co dzień, chodzić z Nim, słuchać Jego głosu i odpowiadać na Jego głos. I'm going to leave it there. I na tym zakończę. I hope that's been encouraging, and I hope that you can see and you will pray about how God is wanting you to glorify him wherever you are. Mam nadzieję, że to słowo było dla was zachęcające i że będziecie się modlić o to, aby Bóg wam pokazał, w jaki sposób możecie uwielbić Go w tym miejscu, w którym każdy z was się znajduje. And that work starts as soon as we get home after church. I to się zaczyna od samego początku, jak tylko wrócimy do domu po nabożeństwie. And as we go to work tomorrow. I kiedy pójdziemy jutro do pracy. Amen. Amen.